Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale International Citizen. A dzisiejszy gość jest odrobinę nietypowy. Em, Żaneta mieszka w Polsce razem ze swoim mężem Zydem, który jest Filipińczykiem. I dzisiaj poznamy ich przepis na szczęście i jak potoczyła się ich filipińska historia. Czy mogłabyś się przedstawić i opowiedzieć odrobinę o sobie? Jasne. To ja się nazywam Żaneta Baran. Trochę na mój temat. Ja od ponad 10 lat swojego życia podróżowałam, mieszkałam w różnych częściach świata, więc trochę mieszkałam w Londynie, w Hiszpanii, trochę w Stanach i również trochę w Azji. W Azji akurat mieszkałam w Wietnamie i mieszkałam również na Filipinach. I z Filipinami wiąże mnie bardzo dużo. Mam ciekawe historie związane z Filipinami. I jeszcze, co w ogóle jest ciekawe a propos Filipin, to, że jako nastolatka ja sobie zawsze mówiłam, że będę pracować na plaży z moim laptopem na Filipinach. I sobie gdzieś tam te Filipiny wymarzyłam. Pewnie dlatego w tamtych czasach to było dla mnie takie, wiesz, odległe, takie miejsce odległe, egzotyczne, więc bardzo chciałam gdzieś te Filipiny odwiedzić. No i później całkowicie przypadkiem, nieplanowanie, rzeczywiście pracowałam na plaży na Filipinach z moim laptopem. Także to jeżeli chodzi o mnie, o parę zdań na mój temat. A co sprawiło, że Filipiny stały się dla ciebie tak ważnym miejscem? No właśnie, więc Filipiny, to może trochę na temat mojej historii, jak w ogóle na tych Filipinach się znalazłam. Ja pracowałam w tamtym czasie w Londynie i generalnie moja firma wtedy poprosiła mnie, czy bym nie chciała polecieć tylko na 3 miesiące do Azji, aby szkolić naszych deweloperów. Ja wtedy się zgodziłam. To na początku miało być Tokio, później jednak mnie przekierowali do Wietnamu i mieszkałam w Wietnamie. I docelowo miałam mieszkać tylko i wyłącznie 3 miesiące w Azji i powinnam wrócić do Europy po tych 3 miesiącach. No i teraz, co się okazało? Ja mieszkając w Azji, wiesz, jakby w mojej głowie było to, że to będą tylko 3 miesiące, więc po prostu tam podróżowałam na tyle, ile mogłam wszędzie, jakieś weekendy, jakieś wolne, po prostu chciałam ten czas na maksa wykorzystać, więc dużo po tej Azji podróżowałam. I wzięłam sobie tydzień wolnego na wakacje właśnie na Filipiny. Więc poleciałam na te Filipiny. Pierwszą wyspą właśnie, w której wylądowałam, to była wyspa Boracay. I tam okazało się, że w tym czasie, ja w ogóle o tym nie wiedziałam, ale okazało się, że w tym czasie są tam takie koncerty. To było w tamtym czasie, to się nazywa La Boracay. Były tam organizowane koncerty, imprezy, więc ja sobie generalnie wyszłam wieczorem, żeby zjeść kolację. No i zobaczyłam te imprezy i te koncerty i mega tam była taka moja muzyka, więc sobie podeszłam pod jedną ze scen. Ja jeszcze wtedy byłam blondynką, więc generalnie przyciągnęłam bardzo uwagę Filipińczyków. Dużo osób tam zrobiło wokół mnie takie kółeczko i ludzie pytali się, żeby zrobić ze mną zdjęcie. W ogóle rodziny do mnie całe podchodziły, żeby robić ze mną foty. No a mój Zyd, mój obecny mąż, w tamtym czasie po prostu sobie był ze znajomymi na tych koncertach. No i gdzieś tam podszedł pod tą scenę, bo zobaczył, że coś tam się dzieje wokół jakiejś osoby. Zaczął ze mną tańczyć. No i sobie tańczyliśmy pod tą sceną. Ja w pewnym momencie odwracam wzrok, a on tam coś grzebie w piasku. Ja tak, co on w tym piasku robi? No i okazało się, że go wtedy okradli. Wzięli mu telefon, cały portfel, całą kasę, którą tam miał. Więc tak się ogólnie zaczęła nasza znajomość. No i generalnie on mnie wziął wtedy do tych swoich grupy znajomych. Ja w ogóle na tej wyspie miałam zostać tylko weekend, bo później miałam w planach kolejne wyspy odwiedzić. Ale to, jak bardzo ta grupa jego znajomych mnie przyjęła, jak bardzo się mną zaopiekowała, jak bardzo sprawiła, żebym ja po prostu poczuła
doświadczyła tych Filipin z takiej lokalnej perspektywy, żebym ja się czuła z nimi dobrze. E, I po prostu ci ludzie byli tak cudowni. I również Zyd, on bardzo się mną wtedy opiekował, że ja po prostu przedłużyłam sobie ten czas na tej wyspie Boracay i zostałam z nimi cały tydzień na tej wyspie. Więc spędziliśmy cudowny czas. Ja po prostu cudowne mam wspomnienia z tamtego tygodnia. Co ciekawe, ja później po tych Filipinach poleciałam dalej do Tokio, bo tam miałam szkolenia naszych deweloperów. Później wróciłam do Wietnamu. Zyd mnie odwiedził w tym Wietnamie i całkowita zbieg okoliczności. Moja firma zapytała się mnie, czy chciałabym przeprowadzić się na Filipiny i prowadzić nasze biuro na Filipinach. I tak się wydarzyło, że z tych 3 potencjalnych miesięcy w Wietnamie, miałam 3 miesiące w Wietnamie i później 2 lata na Filipinach. I tak generalnie rozpoczęła się nasza znajomość z Zydem. I w ogóle dlaczego jeszcze te Filipiny tak mi zostały w sercu bardzo, ponieważ Zyd pokazał mi te Filipiny właśnie z takiej lokalnej perspektywy. Gdybym ja na tych Filipinach sama tam wylądowała i nie poznała ich, to pewnie ta historia inaczej by się potoczyła i ja pewnie bym też miała inne, że tak powiem, odczucia związane z Filipinami. Ale to, jak on i jego grupa znajomych pokazała mi te Filipiny z takiej przepięknej strony, takiej lokalnej strony, to sprawiło, że ja po prostu się zakochałam w Filipinach i w ludziach i to, jak oni tam żyją. No i tak się wydarzyło, że te Filipiny są teraz takim moim bardzo ważnym miejscem na mapie świata. Ty byłaś w cudzysłowie zakochana albo zainteresowana Filipinami na długo, zanim poznałaś swojego obecnego męża, więc tak jak obserwuję, to jest takie prawdziwe zainteresowanie Filipinami. To słychać w twoim nawet głosie i w twoim zachowaniu, że masz pasję do Filipin, że mąż jest super, ale też masz taką uczciwą pasję do tych Filipin. I kolejne pytanie, jakie bym chciał tobie zadać, to bardziej już dotyczy może sfery takiej odrobinę biznesowo-finansowej, czyli czy prowadzisz jakąś działalność biznesową związaną z Filipinami? Generalnie właśnie całkiem niedawno założyliśmy firmę na Filipinach, ponieważ ja bardzo dużo po tych Filipinach podróżowałam. Też w tamtym czasie, wiesz, nie wiedziałam, jak długo zostanę na tych Filipinach. Też nie wiedziałam, czy będę dalej w związku z moim tamtejszym chłopakiem za tamtych czasów jeszcze. Więc po prostu znowu bardzo dużo podróżowałam po tych Filipinach razem z Zydem. Filipińczycy nawet się śmieją, że ja znam więcej wysp niż oni odwiedzili na Filipinach. I my zawsze mieliśmy z Zydem takie marzenie, zawsze jak sobie podróżowaliśmy, że chcieliśmy bardzo pokazać te Filipiny właśnie Polakom. Ja w ogóle miałam takie marzenie, żeby pokazać właśnie mojej rodzinie, moim znajomym. I to było ciągle gdzieś tam za nami chodziło. No i całkiem niedawno zdecydowaliśmy sobie zrealizować to marzenie i otworzyliśmy właśnie firmę na Filipinach i organizujemy warsztaty właśnie na Filipinach. Warsztaty, które mamy najbliższe, to są właśnie warsztaty w styczniu, są to warsztaty jogowe. Z joginką z Polski razem z nami leci i w ogóle ja jestem przeszczęśliwa z tego względu, że ja mega się cieszę, jak bardzo cudowne osoby w ogóle z nami lecą na te Filipiny, bo w tym momencie mamy 7 osób, które z nami leci, mamy jeszcze 3 wolne miejsca, aczkolwiek te osoby, które mamy już w tym momencie, to jest cudowna grupa ludzi i ja jestem po prostu tak podekscytowana i tak przeszczęśliwa, że ja będę mogła im pokazać te Filipiny i że Zyd będzie mógł pokazać im te Filipiny właśnie znowu od tej lokalnej strony, bo to jest totalnie inaczej, jak się leci na te Filipiny tak samemu, a totalnie jak możesz doświadczyć tych Filipin właśnie z tą lokalną osobą, która ci pokaże takie małe niuanse, które zmieniają w ogóle twoją perspektywę właśnie na Filipiny. No, więc obecnie właśnie organizujemy te warsztaty, współpracujemy z różnymi osobami, które właśnie
z Polski, które chcą z nami lecieć na Filipiny, i te osoby by poprowadziły warsztaty, a my zajmujemy się całkowicie stroną filipińską, typu właśnie tego, że znajdujemy wille, w których się zatrzymujemy, różne atrakcje na Filipinach, i tak dalej, tak dalej. Także tak, spełniamy nasze kolejne marzenie. Właśnie mówiłam do tej naszej grupy ostatnio, jak się spotkaliśmy, że to nie ja spełniam ich marzenie, ale to oni spełniają moje marzenie, żeby pokazać te Filipiny właśnie Polakom i innym obcokrajowcom. Także taka jest nasza obecna historia, jeżeli chodzi o firmy na Filipinach. Na pewno wiele osób zastanawiało się kiedyś, jak tego dokonać, żeby móc tam zamieszkać na Filipinach, i dlatego e, chciałem zadać pytanie związane z tym, dla przykładu, jaką ty pracę wykonujesz na co dzień, która pozwala tobie na takie podróżowanie? Mhm. Wiesz, że ja bardzo dużo dostajemy teraz właśnie też takich zapytań na naszych social media właśnie, jak to zrobić, żeby się przeprowadzić na Filipiny i móc się tam utrzymać. Moja historia jest taka, że ja w ogóle będąc nastolatką, jak wybierałam liceum, pamiętam tak jak dzisiaj, to moim głównym celem było to, żeby moja praca pozwoliła mi pracować zdalnie, żebym mogła podróżować i żeby dała mi dobre zarobki. I tak właśnie wybrałam IT, więc ja ponad 13 lat już pracuję w IT i te wszystkie właśnie moje podróże były głównie z tym związane. Akurat tak sobie to moje życie poukładałam, że z różnymi firmami współpracowałam, które wysyłały mnie w różne części świata. No i właśnie tak się znalazłam w Wietnamie, tak się znalazłam na Filipinach. Więc to jest jakby moja główna praca. Ja się zawsze śmieję, że ja nie potrafię żyć jeszcze bez jakichś innych otwartych projektów, które prowadzę, więc dlatego mamy naszą firmę na Filipinach Islands with Z. I również mój mąż jest trenerem personalnym i my w Polsce również mamy siłownię i klub sztuk walki z moim bratem prowadzimy. Także mamy coś w Polsce i teraz również mamy coś na Filipinach. Jakie było twoje największe zaskoczenie po przyjeździe na Filipiny? No właśnie, to też jest ciekawe, ponieważ ja wtedy mieszkałam w Wietnamie, i jakby miałam trochę zderzenie kulturowe, kiedy przyleciałam na Filipiny, bo to, co się okazało, że na Filipinach jest bardzo duży napływ kulturowy ze Stanów Zjednoczonych. I to była duża różnica pomiędzy Wietnamem a Filipinami, gdzie jednak ten Wietnam miał rzeczywiście taką azjatycką kulturę, całkowicie jakby inną. Ja też nie miałam wcześniej jakby styczności z azjatycką kulturą. Więc totalnie było to dla mnie nowe, a kiedy przyleciałam na Filipiny, okazało się, że są bardzo duże jakby podobieństwa kulturowe, bo ja też dużo obcowałam poprzednio, czy to w pracy, czy prywatnie z osobami ze Stanów Zjednoczonych, więc też jakby ta ich kultura była dla mnie stosunkowo bliska i się okazało, że na Filipinach właśnie czuć bardziej gdzieś ten wpływ Stanów właśnie, więc to mnie w ogóle bardzo, bardzo zaskoczyło. Co w ogóle jedną z takich rzeczy, która też jakby była dla mnie takim fajnym wyzwaniem, to było to, że Filipińczycy są bardzo otwarci, bardzo przyjaźni, zawsze uśmiechnięci, tacy czuć od nich takie szczęście bijące, pomimo tego, że wiesz, to jest kraj jest stosunkowo biedny i ma różne trzęsienia ziemi, naturalne natural disasters i generalnie pomimo tego wszystkiego ci ludzie są przeszczęśliwi i dla mnie to było takim fajnym, takim wyzwaniem dla mnie, że ja się od nich uczyłam, jak właśnie cieszyć się z tych małych rzeczy, jak być takim człowiekiem właśnie uśmiechniętym. I to było dla mnie takie niesamowite, że jakby różne moje podróże nie dały mi tego właśnie, co te Filipiny mi dały w związku jakby właśnie z kulturą jakby społeczeństwa tam. Więc to było dla mnie też takim fajnym zaskoczeniem, że mogę od nich czerpać i mogę od nich się uczyć. Ponadto
Kolejnym z takich zaskoczeń było przed Wietnamem mieszkałam w Londynie, tak, więc w Londynie jakby byłam przyzwyczajona do takiego, że tak powiem, łatwiejszego życia, tak. Rachunki były mi gdzieś tam pobierane z konta, nawet nie musiałam o tym myśleć, że muszę gdzieś tam płacić, wszystko było gdzieś tam bardziej automatyczne. A na Filipinach zderzyłam się, z rzeczywistością, że tam jest wszystko trochę, no takie, nie wiem, 10 lat do tyłu niż w Polsce, tak? Więc na przykład byłam bardzo zaskoczona, żeby wynająć mieszkanie, tylko nie przez Airbnb, nie przez Booking, tylko takie już jakby na dłużej, to na przykład musiałam dać 12 czeków na 12 miesięcy do przodu. Czeków, tak? Gdzie jakby ja w ogóle nie miałam styczności z czekami jakby za moich czasów. Więc to też było takie dla mnie zaskoczenie, o, muszę czeki tutaj komuś dać, tak? Em, I kolejnym z takich zaskoczeń na przykład było to, że w Manili e, na każdym rogu, gdzieś tam w jakichś centrach handlowych i tak dalej, mamy generalnie security, ochronę z bronią, z takimi dużymi karabinami. Więc dla mnie to było taki szok, o, czy tu jest niebezpiecznie, tak, bo jest ta broń gdzieś tam na ulicach. I później jak rozmawiałam z Zydą na ten temat, dla Filipińczyków to jest właśnie oznaka mega bezpieczeństwa. Dla nich to jest jakby, oni się czują, że są zaopiekowani, kiedy mają gdzieś tą ochronę z bronią, tak? Gdzie dla mnie to było takie szokujące, no bo jednak na ulicach Polski na przykład nie widzi się chodzących osoby z taką dużą bronią, tak? Więc to też było dla mnie dużym takim zaskoczeniem, do którego musiałam się przyzwyczaić. Jakie są twoje ulubione miejsca na Filipinach i dlaczego? Ja jestem bardzo subiektywna tutaj, bo generalnie te miejsca to właśnie, moje ulubione miejsca to są takie miejsca, gdzie ja mam tam dużo jakichś wspomnień, jakichś fajnych emocji. Więc numer jeden zawsze to będzie Boracay. Tam spotkałam Zyda, tam mam cudowne wspomnienia i to jest przepiękna, przepiękna wyspa. Także to jest na pewno numer jeden. Kolejną wyspą, którą razem z Zydą uwielbiamy, to jest Siargao, bo to jest taki nasz vibe, to jest właśnie taki vibe trochę surfingowy, taki trochę relaksu, chilloutu. I ta wyspa tak nam mega została w sercu, więc tam też właśnie są nasze kolejne warsztaty w styczniu. I to już będzie chyba taka niepopularna opinia, ale bardzo lubię Batanes, który nie jest tak bardzo znany turystycznie i tam właśnie dużo turystów nie podróżuje. Aczkolwiek Batanes to jest miejsce w ogóle, gdzie mój zet się mi oświadczył, więc zostało mi w sercu, ale to jest miejsce, które jest bardzo, powiedziałabym, inne niż pozostała część Filipin. I to mnie tak mega tam zaszokowało. Kultura jest troszkę inna, w ogóle ludzie są troszkę inni, zwłaszcza, że właśnie ta wyspa jest najbardziej na północ wysunięta, więc tam też są w ogóle bardzo drogie loty, więc nie tak dużo osób tam lata po prostu. Em, ale właśnie jakie to już różnice, to już to trzeba zobaczyć po prostu na własne oczy, bo jest ciężko to opisać. To jest po prostu trochę inna kultura tam i to mnie bardzo mega zaskoczyło. I ostatnią rzecz, którą powiem, i to będzie bardzo niepopularne, to ja uwielbiam bardzo Manilę. I wiem, że dużo osób omija szerokim łukiem Manilę, a dla mnie Manila to jest po prostu dom. To jest cudowne miejsce. Miejsce, które Zyd znowu mi pokazał z innej perspektywy. Gdybym pewnie wylądowała tam jako turystka, to bym bardzo szybko uciekła i bym nie miała dobrych opinii. Aczkolwiek to, jak Zyd mi pokazał Manilę, to ja się po prostu w niej zakochałam i ja uwielbiam być w Manili. Więc to są takie moje osobiste, subiektywne top miejsca na Filipinach. Jakie są twoje spostrzeżenia na temat budowania relacji z Filipińczykami? Ja do tego podejdę trochę tak szerzej, ogólnie z relacji, jakby nie tylko damsko-męskiej. Więc w ogóle, jakby z moich, to są znowu moje personalne doświadczenia, ta grupa znajomych nasza na Filipinach, jakby to są cudowni, ciepłe osoby i jakby mi się udało fajne relacje z nimi zbudować, takie naprawdę jakby silne. I jakby to jest super,
Ale żeby nie było też tak bardzo kolorowo, to na przykład powiem ci, co mnie na przykład frustrowało w tych relacjach. Bo generalnie jakby ta grupa znajomych do nas bardzo często wpadała. I na przykład różnica kulturowa tutaj jest taka, ogólnie Filipińczycy lubią życie nocne. Oni gdzieś tam zaczynają żyć dopiero wtedy, kiedy już jest zachód słońca i jest już ciemniej i wtedy można trochę odetchnąć, bo nie jest gorąco i tak dalej, tak jak w przeciągu dnia. Więc oni zaczynają to życie nocne gdzieś tam. Ja natomiast pracuję na co dzień, wtedy pracowałam na Filipinach w biurze, więc szłam rano do biura. I mieliśmy taki, że tak powiem, zgrzyt tam, gdzie oni nas odwiedzali stosunkowo późno, gdzieś godzina 11, 12 w nocy, tak? E, A ja mi się tam już, kurczę, muszę wstać rano, tak? Więc tutaj mieliśmy takie zgrzyty, ale jednocześnie udało nam się to fajnie gdzieś tam później połączyć. Ja zrozumiałam też, jak oni trochę funkcjonują, oni zrozumieli mnie, jak ja funkcjonuję, więc udało nam się to rozwiązać, aczkolwiek mieliśmy takie trochę zderzenie tutaj. W ogóle, jeżeli chodzi o pracę, to takie relacje w pracy, ja znowu prowadziłam całe biuro na Filipinach i jakby tam byli wszyscy Filipińczycy i tylko ja, jakby poza Filipinami. I też to było mega takie właśnie ciekawe doświadczenie, jak bardzo ta kultura w pracy jest na takiej zasadzie, że oni są bardzo grzeczni, bardzo tacy w ogóle zaangażowani w tą pracę, tak? Znowu na Filipinach nie ma dużo pracy, tak? I jakby oni mega doceniają to, że mają tą pracę i jakby angażują się w to. Ja mam mega fajne doświadczenia, jeżeli chodzi o właśnie takie relacje z Filipińczykami profesjonalne. Aczkolwiek też znowu, żeby nie było tak kolorowo, to na przykład ja pracuję w IT, tak? I te osoby na przykład, z którymi pracowałam w IT, to też nie wszystkie na przykład osoby miały tą pasję do IT, ale jednocześnie jakby weszły w IT, ponieważ IT to jest jedna z niewielu prac, gdzie można zarobić jakieś sensowne pieniądze na Filipinach. Więc bardzo często ci Filipińczycy też wybierają właśnie jakby IT, pomimo tego, że nie mają jakby pasji do tego. I to gdzieś tam też jest utrudnione później w pracy, aczkolwiek jakby ta ich chęć do tego, żeby się uczyć, żeby być zaangażowaną w tą pracę jest mega, mega duża, więc te relacje nam też bardzo, bardzo fajnie nam się później udawało właśnie budować takie profesjonalne i później i nawet po pracy oni tak o mnie dbali właśnie, żebym ja spróbowała lokalnych rzeczy. Jakby pamiętam właśnie do pracy do biura zamawiali różne jedzonko, żebym ja spróbowała to i tamto. No po prostu przecudni. Więc jakby mam mega tutaj bardzo fajne doświadczenia, ale też myślę, że warto to wspomnieć, że znowu większość osób na Filipinach jest stosunkowo biednych, tak? Nie mają dużo zarobków, więc te różnice finansowe też sprawiały jakby odgrywało dużą rolę tutaj. I na przykład my z Zydem bardzo często nie mogliśmy zrobić jakiejś aktywności, czy pojechać na jakieś wakacje ze naszymi znajomymi, bo jednak ta różnica w finansach jest spora. Więc bardzo często też jest tak, że po prostu nie mogliśmy sobie pozwolić na coś, żeby zrobić razem z naszymi znajomymi Filipińczykami, ponieważ oni po prostu nie mieli na to budżetu. Więc to jest też coś, gdzie trzeba właśnie się trochę odnaleźć w innej rzeczywistości, tak? Bo dla nas może być coś bardzo takie naturalne, tak? No wyjdziemy sobie, polecimy sobie gdzieś tam na wakacje, wyjedziemy, a jednak dla Filipińczyka to jest niemożliwe. Więc te wszystkie aspekty też tak fajnie jakby pozwalały mi trochę spojrzeć inaczej na życie ogólnie, na moje wybory, tak? No, więc to tak trochę w tym kontekście relacji. Może skupmy się na chwilę na Zydzie. I czy mogłabyś mi powiedzieć w tym temacie odrobinę o swoim ślubie i reakcji na twój związek rodziny? Więc jak w ogóle to się stało, że my z Zydem jesteśmy po ślubie? Generalnie jakby ja i Zyd
znowu to są nasze personalne, że tak powiem, doświadczenia i nasze spostrzeżenia personalne. Dla mnie i dla Zyda, akurat tutaj się w tym dobrze zgraliśmy, bo dla mnie i dla Zyda akurat sam ślub nie był, że tak powiem, do niczego potrzebny. Gdybyśmy, jakby nie było dla nas ważne, jakby my nie potrzebujemy ślubu do tego, żeby być razem. Jakby znowu, to są moje i Zyda jakby, wiesz, spostrzeżenia, tak? Więc my generalnie tego ślubu byśmy nie wzięli, gdyby nie fakt, że mieliśmy bardzo duże problemy z tym, żeby Zyd mógł przylecieć ze mną do Polski i poznać moją rodzinę. Jak to wyglądało? My generalnie byliśmy w związku 2 lata i po tych 2 latach, no, najzwyczajniej w świecie bardzo, bardzo chciałam, żeby mój tamtejszy chłopak, tak, jeszcze, mógł poznać moją rodzinę, mógł zobaczyć, jak ja żyję, mógł zobaczyć kulturę polską, i bardzo, bardzo oboje tego chcieliśmy. No i składaliśmy wizę dla Zyda 3 razy, i 3 razy dostaliśmy odmowę. Pomimo tego, że za każdym razem dostarczaliśmy dodatkowych dokumentów i tak dalej, żeby było wszystko ok, te odmowy generalnie były prawie cały czas kopiuj wklej z poprzedniej. Więc generalnie po 3 takich odmowach, i to jeszcze muszę zaznaczyć, że w tamtym czasie nie było ambasady polskiej w Manili, tylko była ambasada holenderska. I to holenderska ambasada wydawała nam jakby odmowy czy akceptację wiz. No i generalnie 3 razy dostaliśmy odmowę. No ja już byłam totalnie zdesperowana. Ja tam pamiętam, jak dzisiaj jak płakałam bardzo długo, że znowu nie jesteśmy w stanie po prostu przylecieć do Polski, wiesz, po 2 latach związku. Więc generalnie pewnego wieczoru siodliśmy sobie i mówimy, no to co, no jeżeli system tak z nami gra, no to zagramy w grę systemów. I doszliśmy do wniosku, że dobra, bierzemy ślub w takim razie. I generalnie to, co zrobiliśmy, to znaleźliśmy, gdzie jest najłatwiej, najszybciej dostać ślub. Okazało się, że jest to Hongkong, gdzie w Hongkongu trzeba tylko i wyłącznie paszport i 2 świadków. Więc zdecydowaliśmy, że po prostu weźmiemy ślub w Hongkongu. Pamiętam, jak dzisiaj jeszcze zarezerwowaliśmy ślub o 8 rano w poniedziałek, bo było najtaniej, żeby, żeby wtedy w tym terminie wziąć ślub. Tydzień wcześniej polecieliśmy właśnie z Zydem do Batanes i to było mega miłe, bo Zyd mi się tym doświadczył, co było dla mnie mega zaskoczeniem, bo generalnie my sobie ustaliliśmy, no dobra, bierzemy ten ślub, mieć ten papierek, jakby bez żadnych tam dodatkowych rzeczy, tak? A on mi się oświadczył, żeby było wszystko tak, jak powinno być, więc mega, mega to było miłe. No i generalnie poleciliśmy do tego Hongkongu. 8 rano, poniedziałek, jesteśmy już w tym urzędzie. No a jeszcze a propos tych 2 świadków, tak? Bo no musieliśmy mieć 2 świadków, tam akurat nikogo nie znaleźliśmy w Hongkongu, więc poprosiliśmy, nasz kolega miał tam jakąś koleżankę w Hongkongu, więc poprosiliśmy ją, żeby ona była naszą świadkową. I okazało się, że Zyd ma jakiegoś dawnego kolegę mieszkającego w Hongkongu, więc też się do niego odezwał, żeby został naszym świadkiem. No i jesteśmy 8 rano, poniedziałek. Co się okazało, że ten kolega Zyda poimprezował dzień wcześniej, no i nie wstał na ten nasz ślub i nie przyszedł. No ja już cała zestresowana, podchodzę do pani z okienka i pytam się jej, no i co ja mam teraz zrobić? Nie ma tego świadka naszego. No i pani mówi, tam stoi, siedzi jakiś facet, niech sobie tam pani do niego podejdzie i poprosi, nie? Czyli zostanie naszym świadkiem. No dobra. No i podeszłam do tego faceta, który się okazał być Francuzem i mówi do nas, jasne, nie ma problemu, nie jesteście pierwszą parą, która się mnie pyta o to, żeby zostać świadkiem, załatwione. Więc wzięliśmy ten ślub. W ogóle jak wyszliśmy z tej ceremonii, to podeszła do nas taka starsza parka, która się nas zapytała, czy my byśmy byli ich świadkami. Więc jak widać, tak się dzieje w Hongkongu. I jeszcze co ciekawe, Zyd w ogóle się okazało, że nam kupił obrączki też, a to też jakby nie było planowane, bo znowu to miało być tylko i wyłącznie dla papierku. On kupił nam te obrączki, zapomniał wziąć je do Hongkongu, więc założyliśmy sobie te obrączki, jak byliśmy w Manili, sobie siedzieliśmy na naszej sofie, w naszym mieszkanku. On powiedział mi, słuchaj, zapomniałem wziąć obrączek do Hongkongu, ale kupiłem nam obrączki, więc tak mieliśmy te obrączki. No i teraz to nie koniec historii, wzięliśmy ten ślub.
Znowu złożyliśmy wniosek o wizę, tym razem o wizę małżeńską. I co się okazało? Dostaliśmy znowu odmowę z dokładnie taką samą wyjaśnieniem, jak w tych poprzednich odmowach, tylko te poprzednie, co nie miało totalnie sensu, bo my już byliśmy po ślubie, więc jakby ta odmowa, to wyjaśnienie w ogóle nie było tutaj relevant. No i ja już wtedy byłam załamana totalnie. Tak, no co jeszcze możemy zrobić, żeby ten mój partner w końcu mógł poznać moją rodzinę? No i ja się wtedy odezwałam do polskiego ambasadora w Malezji. I on nam powiedział, żeby Zyd przyleciał do Malezji i on mu tą wizę podbije w Malezji. I rzeczywiście tak się stało. Ja wtedy już byłam w Polsce, bo miałam szkolenia, prowadziłam szkolenia w Polsce. Wiedział, że wtedy byłam w Polsce. Zyd poleciał do Malezji, dostał tą wizę i przyleciał do Polski, ale to po prostu była droga przez mękę, pamiętam. No, ale koniec końców dostaliśmy się do Polski i mega się z tego powodu cieszę. I pomimo tego, że był to ślub niby dla wizy, to wciąż jesteśmy razem. Jesteśmy szczęśliwi razem. Więc to jest historia naszego ślubu. A teraz jak nasza rodzina podeszła do Zyda? W ogóle jakby Zyda strasznie wszyscy tutaj polubili. Jakby Zyd ze swoim uśmiechem po prostu na twarzy, z takim jego przytulaniem każdego i byciem takim ciepłym człowiekiem. Bardzo skradł serca tutaj wszystkich. Więc moja rodzina bardzo polubiła Zyda, ale żeby nie było znowu tak kolorowo, to powiem, że nasze pierwsze lata w Polsce były bardzo trudne. Dlaczego one były trudne? Z jednego względu to było to, że okazało się, że bardzo dużo wciąż osób w Polsce nie mówi po angielsku. Gdzie ja byłam, wróciłam po 10 latach, podróżowałam po świecie i sobie myślę, kurczę, po 10 latach na pewno w Polsce wszyscy już mówią po angielsku, już żyjemy w takich czasach, nie? No i trochę się zderzyłam z rzeczywistością i w ogóle nawet ludzie unikali Zyda, bo mówi po angielsku, tak? I oni po prostu bali się odezwać po angielsku, więc oni go nawet unikali, żeby z nim nie rozmawiać po angielsku. No i to było mega wtedy takie trudne dla mnie, bo my się tu przyprowadziliśmy, ogarnialiśmy różne rzeczy, remontowaliśmy mieszkanie, jakby wszystkie małe rzeczy przechodziły przeze mnie, bo ci ludzie po prostu nie chcieli rozmawiać z Zydem. No i też taką drugą ważną rzeczą to było to, że na Filipinach usługi są bardzo tanie. Więc jakby oni na Filipinach, czy jeżeli chodzi o gotowanie, czy opiekę nad dziećmi, czy nie wiem, zakupy, generalnie płacą komuś i tam osoba jakby wykonuje im te usługi. Na przykład mój Zyd przez całe dzieciństwo był wychowywany przez nianię. I jak my przyleciliśmy do Polski, jakby moja rodzina też mieszka w takim mniejszym miasteczku, więc to też nie jest miasto. No i u nas generalnie, przynajmniej u nas w rodzinie, bardzo dużo rzeczy się wykonuje samemu, tak? Nie płaci się komuś tam, żeby coś tam wykonywał, tylko robi się to samemu. No i to było takie wyzwanie dla Zyda, bo się okazało, że jakby Zyd musiał nauczyć się, jak różne rzeczy ogarniać, bo do tej pory to było jakby komuś płacił, ktoś to wykonywał, tak? Więc to było dla nas takim dużym wyzwaniem, że Zyd musiało nawet takie głupie rzeczy, jak robiliśmy remont, gdzie na Filipinach na przykład nie mają takich narzędzi, albo mają, ale nie używają, tak? Bo nie mają na przykład pieniędzy, żeby je kupić, tak? Więc Zyd takie rzeczy musiał po prostu się do nich nauczyć, przyzwyczaić i no, te pierwsze lata to było dla nas spore wyzwanie. Ale teraz już tak fajnie sobie to wszystko poukładaliśmy, że już teraz nam to idzie dużo płynniej niż poprzednio. A jeżeli chodzi o twoje plany na przyszłość związane z Filipinami, to jak one wyglądają? My mieliśmy z Zydem zawsze taki plan, żeby mieć miejsce, do którego możemy wracać w Polsce i mieć swoje miejsce na Filipinach. No i to miejsce w Polsce już mamy. Wyremontowaliśmy sobie mieszkanie i tutaj też wynajmujemy to mieszkanie na Airbnb, jak nas to nie ma, ale mamy to miejsce, do którego możemy wracać, więc to już jest odhaczone. I teraz właśnie już kierujemy się w stronę Filipin i naszym marzeniem jest to, żeby wybudować sobie domek na Filipinach, gdzieś przy plaży. Także to jest w naszych najbliższych planach i w ogóle moim ogromnym marzeniem jest to, żeby nasze dzieciaki wychowywały się na Filipinach,
Nie mamy jeszcze teraz dzieci, ale jak już, zdecydujemy się, to bardzo bym chciała, żeby te dzieciaki wychowywały się na Filipinach, żeby one brały to takie szczęście, to taką radość z życia właśnie z tej kultury filipińskiej. Więc tak, takie są nasze plany najbliższe, jeżeli chodzi o Filipiny. Ja tobie bardzo dziękuję za to spotkanie, bo jesteś bardzo pozytywnie nastawioną do życia osobą i tą pasję słychać, że masz do tych Filipin. Em, Linki do twoich social mediów zamieszczę pod filmem. Bardzo dziękuję też wszystkim widzom, którzy dotrwali do końca i zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, cześć.